Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku przedstawię drugą część ciekawostek drogowych na świecie. Ktoś z Was napisał mi po pierwszej części, film wyświetla się w prawym górnym rogu, żebym podzielił filmy na kontynenty w celu lepszego oglądania. Tak też zrobiłem, a więc zaczynamy od Australii i Oceanii. W Nowej Zelandii, na Wyspie Południowej, w mieście Dunedin, jest ulica Baldwin Street. Jest uważana za najbardziej stromą ulicę na świecie. Długość ulicy to 359 metrów, a różnica wysokości pomiędzy końcami wynosi aż 70 metrów. Pochylenie ulicy to 38% lub 19 stopni. Ulica, ze względu na swoje pochylenie, została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Przenosimy się do Azji, a konkretnie do Chin. W południowej części tego kraju, w mieście Guiyang, znajduje się prawdopodobnie najbardziej skomplikowany i rozbudowany węzeł drogowy na świecie. Węzeł łączy Beijing Road z Middle Ring Road. Cały węzeł znajduje się nad doliną. Obie drogi położone są na estakadach. Poza tym każda z 4 dróg, która dochodzi do tego węzła, chwilę wcześniej poprowadzona jest w tunelu. Węzeł, szczególnie z góry, robi ogromne wrażenie. Z Chin przenosimy się do Malezji. W mieście Putrajaya, które położone jest na południu od Kuala Lumpur, usytuowane jest największe rondo na świecie. Długość drogi od punktu A do punktu A wynosi aż 3,5 km. W środku ronda jest m.in. pałac, park i hotel. Z Malezji przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Tadżykistanu. W kraju tym, jadąc autem ze stolicy kraju Dushanbe drogą M34 na północ do drugiego co do wielkości miasta Honjet, przejeżdżamy pod górami Hisaro-Awaj tunelem Anzup. Długość tunelu to 5040 metrów. Jest uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych tuneli świata. Ze względu na problemy finansowe nie dokończono wszystkich prac wykończeniowych. W kilku miejscach brakuje nawierzchni bitumicznej. Zdarza się, że nie ma również oświetlenia w środku. Przejażdżka tym tunelem na pewno na wielu z nas zrobiłaby ogromne i niezapomniane wrażenie. Z Azji przenosimy się do Afryki, a konkretnie na wyspę Reunion. Wyspa administracyjnie należy do Francji. Jest pochodzenia wulkanicznego. Najwyżej położonym miastem na wyspie jest Sillaus. Do miasta prowadzi jedna droga od strony zachodniej o numerze N5. Jadąc autem z St. Louis do Sillaus na długości około 30 km jedziemy niesamowitą drogą. Żeby dostać się do Sillaus musimy pokonać około 420 zakrętów, kilka bardzo wąskich tuneli oraz zapierającą dech w pierściach scenerię górską z wodospadami, rzekami i tym podobnym. Przenosimy się do Ameryki Południowej. W Argentynie, w stolicy kraju Buenos Aires, w centrum miasta znajduje się Aleja 9 Lipca, czyli Avenida 9 de Julio. Jej nazwa upamiętnia dzień uzyskania niepodległości przez Argentynę 9 lipca 1816 roku. Ulica ma długość około 3,4 km i jest uznawana za najszerszą ulicę na świecie. Jej szerokość to około 130 metrów. Ulica posiada 5 plus 3 pasy ruchu w każdą stronę. Dodatkowo na środku są 4 pasy, po 2 w każdą stronę, przeznaczone wyłącznie dla autobusów. Więc łącznie mamy tutaj 20 pasów ruchu. Poza tym wzdłuż ulicy są chodniki, parkingi, a także posadzone drzewa wzdłuż całej długości ulicy. Z Argentyny przenosimy się do Brazylii. Z São Paulo w stronę Atlantyku poprowadzona jest droga SP160 Rodovia dos Imigrantes, czyli autostrada imigrantów. Droga na odcinku 58,5 km posiada 44 wiadukty, 7 mostów i 11 tuneli.
Autostrada została niedawno rozbudowana w ramach jednego z najbardziej odważnych osiągnięć brazylijskiej inżynierii autostrad. Wybudowano długie tunele oraz mosty, które poprowadzone są nad tropikalnym lasem deszczowym. W słoneczne weekendy drogę pokonuje tysiące aut. Nazwa drogi, czyli Autostrada Imigrantów, ma przypominać o wkładzie imigrantów w kulturowy, gospodarczy i społeczny rozwój Brazylii. Zostajemy w Brazylii, ale udajemy się na południe, na granicę z Urugwaj do miasta Chuy. Miasto jest podzielone na dwie części, które znajdują się po obu stronach granicy. Granicą są dwie ulice biegnące równolegle, oddalone od siebie o kilka metrów. Po stronie brazylijskiej nazwa ulicy to Avenida Uruguay, a po urugwajskiej Avenida Brasil. Nie ma tutaj żadnego przejścia granicznego. Granicę przekraczamy jak chcemy i gdzie chcemy. Jak już jesteśmy w Urugwaju, to muszę Wam pokazać niesamowity most. Położony jest nad samym Atlantykiem wzdłuż drogi krajowej nr 10. Jest to Laguna Garzon Bridge. Most został tak skonstruowany, aby przejeżdżające tam samochody musiały zwolnić, a pasażerowie mogli się rozkoszować przepięknym widokiem. Chodziło też o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Mogą oni spacerować po obrzeżach mostu, ale również wewnątrz okręgu. Laguna Garzon Bridge jest więc nie tylko drogą dla pojazdów, ale również atrakcją turystyczną, punktem widokowym, a nawet miejscem do łowienia ryb. Ostatnia ciekawostka z Ameryki Południowej jest taka dość nietypowa. Otóż pewnie wielu z Was słyszało o drodze Pan American Highway. Jest to droga mająca na celu połączenie krajów obu Ameryk. Zaczyna się na północy Alaski, biegnie poprzez Amerykę Środkową i dociera na południe Argentyny. Łączna długość całej trasy wraz z wieloma odnogami to około 30 000 km. Będąc na przykład w Peru lub Chile, nie mogłem nie zobaczyć i dotknąć tej drogi. Ale ciekawostka, o której chcę Wam powiedzieć, to brak ciągłości tej drogi. Otóż pomiędzy Panamą a Kolumbią droga nie istnieje. Jadąc od strony Ameryki Północnej, możemy dojechać do Panamy drogą krajową nr 1 do miasteczka Jawiza. Tu kończy się północnoamerykańska część drogi. Na przeszkodzie stoi przesmyk Darien, czyli górzysty obszar bagnistej dżungli. Dalsza część drogi zaczyna się dopiero na terytorium Kolumbii. Drogi nie ma na długości około 110 km. Nie ma żadnej alternatywy, żeby móc to przejechać. Jakby ktoś mocno chciał przejechać cały Pan American Highway, to w Panamie trzeba wziąć samolot, dolecieć do Kolumbii i tutaj od miasta Chigorodo kontynuować podróż. Czy droga pomiędzy Panamą a Kolumbią kiedykolwiek powstanie? Osobiście w to wątpię. Koszty jej budowy byłyby astronomiczne. I na koniec przenosimy się do Europy. Tutaj wybrałem kilka interesujących miejsc. Na początek Francja i niesamowita droga D948, czyli Passage d'Igua. Jest to grobla długości 4,3 km, łącząca stały ląd z wyspą Ile de Nuamuci, leżącą na Atlantyku. Droga jest zalewana 2 razy dziennie. Jest dostępna dla kierowców tylko podczas odpływu, a następnie 1,5 godziny przed odpływem i 1,5 godziny później. Kamienna brukowana grobla została wybudowana w XVI wieku i nadal jest używana przez turystów i mieszkańców. W czasie przypływu droga znajduje się pod wodą o głębokości od 1,5 do 4 metrów. Z Francji przenosimy się na południe, a dokładnie do Gibraltaru. Tutaj jest bardzo ciekawe miejsce. Otóż jedyna droga łącząca Hiszpanię z Gibraltarem przechodzi przez pas startowy miejscowego lotniska. Droga przecina pas startowy pod kątem około 90 stopni. Nie ma tutaj ani tunelu, ani wiaduktu, więc droga przechodzi przez środek pasa startowego. Kilka razy dziennie, gdy samolot startuje lub ląduje, droga jest odpowiednio wcześniej zamykana dla wszystkich, sprzątana i dopiero wtedy samolot może wylądować lub wystartować. Miejsce robi ogromne wrażenie. Z Gibraltaru jest już blisko do Hiszpanii, a tutaj jest taka nietypowa ciekawostka. Otóż Hiszpania, według wielu osób interesujących się i znających się na drogach, przesadziła z długością wybudowanych autostrad. Hiszpania, mimo że ma 2 razy mniej ludzi niż Niemcy, ma dłuższą sieć autostrad i dróg ekspresowych od nich. To, co w Hiszpanii jest dziwne i niezrozumiałe, to niektóre autostrady przy dużych miastach, które są płatne, mimo że obok poprowadzone są autostrady bezpłatne. Jest tak na przykład koło Madrytu. Otóż pomiędzy Madrytem a Toledo istnieje autostrada bezpłatna A42. Kilka lat temu nią podróżowałem. Ruch spory, ale drogą jedzie się dobrze. I zaraz obok istnieje druga autostrada łącząca te dwa miasta, czyli AP41. Droga jest dłuższa i trzeba za nią płacić.
Podobna sytuacja jest na wschodzie kraju pomiędzy Walencją a Alicante. Oba miasta łączy bezpłatna autostrada A7. Można też jechać drogą AP7 wzdłuż morza, jednak droga ta jest płatna i dłuższa o 30 km. Chyba nie trudno się domyśleć, jakimi drogami podróżują kierowcy. Tak więc budować trzeba drogi, ale z rozsądkiem. Tutaj, według mnie, ludziom, którzy zarządzają drogami, tego rozsądku zabrakło. Z Hiszpanii przenosimy się do Holandii. Kraj ten słynie z bardzo wielu ciekawych rozwiązań drogowych. Jednym z najbardziej znanych jest autostrada A7, która jest poprowadzona przez zaporę wodną. Zapora oddziela słodkowodny zbiornik od Morza Północnego. Ma 32 km długości, 90 metrów szerokości oraz około 7 metrów wysokości. Budowa zapory pozwoliła na stopniowe osuszanie dawnej zatoki, co prowadziło do powstawania żyznych polderów i tym samym do zwiększenia powierzchni kraju. Przeskakujemy do Szwajcarii. Tutaj na południu kraju, w kantonie Gryzonia, jest niesamowity tunel Mantlaskera łączący dolinę Engadyna z Livigno we Włoszech. Przebiega pod górą Mantlaskera. Oddany został do użytku w 1965 roku. Ma 3,60 metra wysokości, 3400 metrów długości i to co najciekawsze, szerokość tylko 2,55 metra. Jest tutaj więc tylko jeden pas ruchu. Ruchem pojazdów steruje sygnalizacja świetna. Pojazdy puszczane są raz w jedną stronę, a raz w drugą, więc przez prawie 3,5 km jedziemy bardzo wąskim tunelem. Przenosimy się na Ukrainę. Na południu kraju, na Zakarpaciu, przebiega droga N09. Droga między miejscowościami Diłowe a Sołotwyno przebiega wzdłuż granicy z Rumunią. Granica biegnie po rzece Cisa. Na całym odcinku wzdłuż drogi są zasieki z drutu kolczastego oraz stanowiska wartowników Ukraińskiej Służby Granicznej, rozmieszczone co kilkaset metrów. Z Ukrainy dość blisko na Węgry, a na Węgrzech mamy bardzo interesujący most, również na rzece Cisa, czyli na tej samej, o której przed chwilą mówiłem. Otóż koło miasta Kiskore, na rzece Cisa, znajduje się most drogowo-kolejowy. Jest on na tyle wąski, że mieszczą się na nim auta tylko w jedną stronę. Ruchem steruje sygnalizacja świetna, natomiast jak jedzie pociąg, to, co łatwo się domyśleć, pojazdy stoją po obu stronach i czekają, aż pociąg przejdzie. Co ciekawe, w Polsce też był kiedyś taki most. Znajdował się koło Małkinii, nad rzeką Bóg, wzdłuż linii kolejowej z Siedlec do Ostrołęki. Jednak linia kilkanaście lat temu na odcinku Sokołów Podlaski-Małkinia została zaorana, a mostu już niestety nie ma. Z Węgier przenosimy się do Wielkiej Brytanii, a konkretnie do miasta Swindon, gdzie znajduje się magiczne rondo. Jest to prawdopodobnie najbardziej dziwne rondo na świecie. Magiczne rondo zostało wymyślone na początku lat 70. dla rozładowania ruchu na kilku krajowych skrzyżowaniach, gdzie krzyżowało się 5 lub 6 dróg. Idea polegała na połączeniu kilku małych, jednokierunkowych rond w jedno większe, z ruchem odbywającym się w obu kierunkach. Rondo na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skomplikowane i takie jest wrażenie cudzoziemców odwiedzających Wyspy Brytyjskie. Brytyjczycy przekonują jednak, że rozwiązanie to jest bardzo skuteczne. Mimo nieustannie wzrastającego ruchu, magiczne rondo w Swindon wciąż spisuje się zadowalająco, a statystyki pokazują, że miało na nim miejsce znacznie mniej wypadków niż na innych skrzyżowaniach. Na zakończenie naszej podróży przenosimy się do Włoch. Jest tutaj dość nietypowe i zaskakujące miejsce. Otóż jadąc autem autostradą A1 pomiędzy Bolonią a Florencją, droga posiada dwa warianty przebiegu. Widać to dokładnie w tym miejscu. Możemy pojechać w prawo, czyli drogą bezpośrednią, albo w lewo, czyli wariantem widokowym. Obie drogi oznaczone są jako autostrada A1. Jeśli znasz ciekawe miejsca na świecie związane z drogami, napisz mi proszę w komentarzu. Dziękuję wymienionym osobom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.